Edukacji i Nauki w Sejmie przepadł wniosek o jego odwołanie. Mamy wreszcie nowego rzecznika praw obywatelskich. Był kandydatem i opozycji, i koalicji rządzącej. Wojna na lewicy, Czarzasty kontra Wiosna, Miller kontra Czarzasty. No, trudno się połapać. W Kraśniku awantura o stracone 40 milionów z funduszu norweskiego. Absurdy w Tokio przed Igrzyskami Olimpijskimi. O tym m.in. powiemy w tym wydaniu programu w telegraficznym skrócie. Czwartek, 22 lipca. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Państwo z opozycji brzydzicie się wolnością. Nie pozwolimy na działanie lewackich bojówek na terenie uczelni. Tak grzmiał wczoraj z trybuny sejmowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I chyba pomogło, bo Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec niego. Za wnioskiem zagłosowało 205, przeciw było 236, wstrzymało się 7 posłów. A ja z niecierpliwością, muszę wam powiedzieć, czekam na prawdziwą dyskusję dotyczącą prawdziwej reformy edukacji w naszym kraju. Prawdziwej reformy, to znaczy takiej, która na przykład zmieni wkuwanie na myślenie, która ograniczy teorię na rzecz praktyki, która postawi na kreatywność i która wprowadzi przedmioty niezwykle istotne dla funkcjonowania we współczesnym świecie, takie jak ekonomia czy komunikacja. Nie chodzi o komunikację tramwajową czy lotniczą. Czy na takie dyskusje i reformy edukacji możemy liczyć za kadencji Przemysława Czarnka, tudzież innych ewentualnych przyszłych szefów tego resortu zarządów Zjednoczonej Prawicy? I tu was zaskoczę, nie możemy liczyć. A po co im wykształcone, otwarte, mądre, świadome społeczeństwo? Takim się trudniej manipuluje, więc wicie, rozumiecie, jak to się kiedyś mówiło. Teraz na drugą nóżkę zaskakująca, zupełnie nietypowa, dobra, optymistyczna informacja w naszym programie. Chyba newsa takiego typu jeszcze w ogóle nie mieliśmy. Otóż mamy wybranego, nowego rzecznika praw obywatelskich. Następcą Adama Bodnara będzie profesor Marcin Wiącek, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, i to jest dobra wiadomość, nie tylko dlatego, że wokół stanowiska rzecznika od miesięcy trwało zamieszanie, co osłabiało pozycję RPO i z pewnością negatywnie wpływało na jego pracę. Optymistyczny jest także fakt, że Marcin Wiącek został wybrany dzięki konsensusowi polityków partii rządzących i opozycji. Wcześniej zgłaszani kandydaci albo znajdowali poparcie tylko w Sejmie ze strony klubu PiS, by potem przepaść w Senacie, gdzie przewagę ma opozycja, albo odpadali już w przedbiegach, bo osoby proponowane przez opozycję były odrzucane przez Zjednoczoną Prawicę. Profesor Wiącek wcześniej był proponowany na to stanowisko przez PSL, ale w ostatnim podejściu zgłosił go sam PiS, a Senat kandydaturę zaakceptował ogromną większością głosów. Wszyscy są zadowoleni, bo opozycja może mówić, że to jej kandydat, a PiS, skoro sam zgłosił, to samo. Oczywiście warto pamiętać, że jednak to nie jest rzecznik praw koalicji albo opozycji, tylko rzecznik praw obywatelskich i miejmy nadzieję, że takim właśnie będzie. Panie profesorze, życzymy powodzenia, przyda się panu, szczególnie, że teraz wszyscy się do pana mogą przyznać, ale jeśli powinie się panu noga odpukać, to tak samo wszyscy będą się mogli pana wypierać, bo jak wiadomo, ogólnie wiadomo, sukces ma wielu ojców, ale porażka jest sierotą. Z dobrych wiadomości to by było już chyba dziś wszystko. Rzadko spotykany przykład konsensusu między rządzącymi a opozycją jest tym bardziej wart docenienia, że opozycja nie tylko nie dogaduje się sama ze sobą, ale nawet kłóci się w gronie własnych partii. To pokazuje przykład Nowej Lewicy, czyli partii powstającej w wyniku połączenia SLD z ludźmi Biedronia. To chyba słusznie, że ugrupowanie przyjęło nazwę Nowa Lewica, a porzuca nazwy Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna. Z sojuszem ma to coraz mniej wspólnego, a z narodzinami czegoś nowego, co symbolizuje wiosna, też nie bardzo. Kilka dni temu odbyło się posiedzenie zarządu partii, podczas którego, jak donosi Okopres, doszło do ucieleśnienia wszystkiego, co kojarzy nam się z określeniem polskie piekiełko. A niby taka laicka ta lewica. W każdym razie w tej historii jest wszystko. Walka o stołki, kombinatorstwo, podkładanie świni, tyrania, co tylko chcecie. Część przedstawicieli zarządu partii sprzeciwiała się szefowi Włodzimierzowi Czarzastemu, który ich zdaniem zbyt dużą część partyjnych stanowisk chciał oddać przedstawicielom Wiosny.
Politycy zamierzali więc blokować uchwały w tej sprawie. Co zrobił Czarzasty? Doprowadził do ich zawieszenia i nie wpuścił na obrady. Przed wejściem postawił ochroniarzy z listą, a drzwi od sali obrad zostały zamknięte na klucz. Przedstawiciel wewnątrzpartyjnej opozycji wobec szefa SLD, poseł Tomasz Trela, zarzuca liderowi, że stosuje metody Kaczyńskiego. Czarzasty mówi, że zawieszeni działają na niekorzyść partii, bo bez połączenia z Wiosną cały projekt jednoczenia lewicy się rozsypie. A co mówią, a właściwie ćwierkają ptaszki? Że za próbą obalenia Czarzastego stoi Leszek Miller. Teraz uwaga, niezłe ćwiczenie dykcyjne. Lojalny wobec Czarzastego Marek Dyduch co prawda zaprzecza, ale jednocześnie przyznaje, że faktycznie Leszek Włodka nienawidzi. Jeśli trochę pogubiliście się w przebiegu całej tej intrygi na lewicy, to wcale się nie dziwię, ale wybaczcie, nie będę powtarzał, bo szkoda na to czasu. W każdym razie, jeżeli dopuścimy taką możliwość, że były pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach nadal próbuje rozdawać karty na lewicy, to określanie jej nową brzmi całkiem zabawnie. Nowa lewica. O ludzie, trzymajcie mnie. Jeśli chodzi o opozycję, to mamy też komplikacje w ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, który wraz z koleżankami i kolegami będzie w najbliższym czasie prowadził ofensywę w samorządach, żeby jak najwięcej ludzi przekonać do udziału w swoim ruchu. Naiwnością jest sądzić, że w samorządach, szczególnie w rejonach zdominowanych przez PiS, znajdą się polityczne dziewice, powiedziała Gazecie Wyborczej jedna z działaczek Polski 2050 i jest w tym sporo racji, ponieważ Hołownia musiał wychodzić z kryzysu wizerunkowego, jakim się okazało ujawnienie, że do jego partii przyłączyli się ludzie, którzy mają na koncie głosowanie za uchwałami dyskryminującymi osoby LGBT, nazywanymi uchwałami w sprawie stref wolnych od LGBT. Część z mających na koncie takie akcje polityków już się z Hołownią pożegnała, a niektórzy wyrazili skruchę, bo dyskryminacja osób nieheteronormatywnych to coś, czego Hołownia nie lubi. Podobno kandydaci do Polski 2050 są prześwietlani pod kątem dotychczasowej aktywności politycznej, ale akurat za rekrutację tych nieszczęśników ze Świętokrzyskiego odpowiadała Joanna Mucha, a ona nie słynie raczej z talentu organizacyjnego. A propos samorządowych uchwał anty-LGBT. W Kraśniku radni, którzy podnosili rękę za takim dokumentem, dostali wezwania do zapłaty na kwoty ponad 3 milionów złotych. Nie są to niestety wezwania wiążące, ale kiedyś, kto wie. Wystawili je działacze społeczni, którzy obarczają radnych odpowiedzialnością za to, że gmina nie otrzymała 40 milionów złotych z funduszy norweskich. Przedstawiciele Stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa uważają, że to właśnie homofobiczna uchwała stanęła na przeszkodzie. Związani z prawicą samorządowcy uważają, że to bzdura. Po prostu inne gminy były lepsze, stwierdził z rozbrajającą szczerością jeden z nich, Marcin Magier. Po pierwsze, to może faktycznie były lepsze, bo nie przyjmowały głupich uchwał. A po drugie, skoro inne gminy były lepsze, to też nie przynosi chluby samorządowcom z klubu reprezentującego większość w Radzie Gminy. I może te wezwania do zapłaty są tym bardziej zasadne? Przy okazji, myślicie, że jest szansa, że kiedyś ktoś Jackowi Sasinowi wystawi wezwanie do zapłaty tych przybanych 70 baniek za wybory kopertowe? Orłoś, to nie było 70 milionów, to było 76 milionów. A, no słusznie, dziękuję za to sprostowanie. To jeszcze raz, myślicie, że jest szansa, że kiedyś ktoś Jackowi Sasinowi wystawi wezwanie do zapłaty tych 76 baniek za wybory kopertowe? Co ja mówię, przepraszam, wycofuję. To proszę mnie nie cytować, Orłoś, nie cytuj mnie. Panie prezesie, nie wiem dlaczego to powiedziałem. Przepraszam, bardzo przepraszam. Pozostając jeszcze w klimacie Polski samorządowej i wracając do Szymona Hołowni, byłemu koledze po fachu mogę po koleżeńsku podpowiedzieć, żeby przyglądał się rozwojowi sytuacji w Radzie Miasta Miłakowa w Warmińsko-Mazurskiem. Może się wkrótce tam znaleźć jeszcze kilku radnych, których będzie trzeba wpisać na czarną listę, tym razem za działalność z pogranicza głupoty i kabaretu. A może cyrku nawet. Samorządowcy zbadają, czy wiedźmuchy parają się czarami i czy czczą szatana. Wiedźmuchy to tamtejsza kobieca grupa artystyczna udzielająca się na festynach i w akcjach charytatywnych.
Nie podoba się to Miłakowskiemu oddziałowi AK, czyli Akcji Katolickiej, której przedstawiciele zarzucają wiedźmuchom, że ich tańce, okrzyki i śpiewy przywołują na myśl kult satanistyczny. Nie wiem, czy przedstawiciele Akcji Katolickiej zasugerowali karę za takie tańce, ale mnie przywołuje to na myśl świętą inkwizycję i palenie na stosie. Przywołuje też na myśl kilka niewybrednych epitetów i wulgaryzmów, ale daruję sobie, bo mnie jeszcze Akcja Katolicka podda próbie ognia czy czegoś w tym rodzaju. A dajcie spokój. Skoro już jesteśmy przy mrokach średniowiecza, to wprawdzie telewizji wtedy w średniowieczu nie było, ale TVP ze średniowieczem wiąże coś więcej niż wieki ciemne i, jak mawiał Kisiel, dyktatura ciemniaków. Najwyraźniej telewizyjna dwójka już zaczęła wprowadzać ideały reformy edukacyjnej ministra Przemysława Czarnka. Zobaczcie, w Panoramie już się pomału wycofują z tych lewackich wymysłów ideologii heliocentrycznej. Kiedy Słońce ponownie okrąży Ziemię i zatrzyma się niemal w tym samym punkcie, w telewizyjnej dwójce usłyszą Państwo znów dźwięk Panoramy. Dzisiaj to wszystko, ale spotkamy się jutro punktualnie o 18:00. Do zobaczenia. No, może to zwykła wpadka. Po co drążyć temat? Tak czy inaczej, nie jest to szczyt warsztatowych osiągnięć pracowników telewizji publicznej. Nie od dziś wiadomo, że u ludzi Jacka Kurskiego, jeśli rzeczywistość nie zgadza się z narracją, to właściwą rzeczywistość trzeba wykreować. Udowodnił to jakiś czas temu reporter z Lublina, który, może pamiętacie, rozrzucał śmieci na jednym z miejskich placów, żeby udowodnić, że jest ten plac zaśmiecony. Teraz, żeby zareklamować aplikację Lasów Państwowych, reporterzy zapytali o nią przypadkową turystkę Annę. Akurat przypadkiem była to pracowniczka Lasów Państwowych. Dziwne wam się to wydaje? Mnie nie, bo tam już nic nie jest dziwne i nie łudźcie się, że będzie dziwne mniej. Wkrótce ma ruszyć nowy kanał TVP Teen, przeznaczony dla nastolatek i nastolatków. Obawiam się, że poziom cringe'u może przekroczyć dopuszczalne normy, a te w przypadku TVP i tak są już niezwykle wysokie. Jedyne pocieszenie, że i tak nikt tego nie będzie oglądać, ponieważ nastolatki nie oglądają telewizji. No i essa! Twórcy TVP Teen mogą też marzyć o stworzeniu programów mających na celu ugruntowywanie do cnót niewieść. Doradca ministra Czarnka, Paweł Skrzydlewski, który tak sprawnie spopularyzował to właśnie sformułowanie, okazuje się, jest w ogóle autorem bardzo ciekawych wypowiedzi. Można by wręcz rzec złotych myśli, z których, miejmy nadzieję, powstanie kiedyś jakaś książka. W internecie nic nie ginie, więc trudno się dziwić, że po tym, jak o Skrzydlewskim zrobiło się głośno, to internauci zaczęli go prześwietlać. I prześwietlili aż do 2014 roku, kiedy to podczas spotkania z członkami klubu miesięcznika Polonia Christiana powiedział tak. Od czasów świętego Augustyna, świętego Tomasza z Akwinu istnieje przekonanie charakterystyczne dla kultury Zachodu, że do edukacji nie nadaje się wielu ludzi. Wielu ludzi nie nadaje się do tego, by być nauczycielami. Nie nadają się przede wszystkim ateiści, dlatego że sam ateizm jest atakiem na ludzki rozum, jest zgodą na absurd, jest pogwałceniem podstaw racjonalności. No cóż, po każdej kolejnej wypowiedzi pana Skrzydlewskiego ja nabieram przekonania, że on do bycia nauczycielem akademickim na pewno się nie nadaje, mimo że, jak rozumiem, ateistą nie jest. Za chwilę kilka słów o absurdach w Tokio przed Igrzyskami Olimpijskimi, ale teraz nasz kącik muzyczny i niezastąpiony Antek Orłoś. Prosimy bardzo. Witam! Dziś w dziale muzycznym młody człowiek z Gdyni, gdynianin z pochodzenia, żeby było jasne. Właśnie wydał swój pierwszy solowy album, coś tam wcześniej wydawał, robił, ale to już przeszłość. Dziś wraca w doskonałej formie i najlepszym na to dowodem, przykładem jest właśnie ten oto mini album How, czyli Hustle as Usual, który moim zdaniem jest 10 na 10. XD zawróciłem kijem w Wisłę, się nie dogadałem z towarzystwem hien. To był cytat. Przed Państwem najlepszy na wschodzie i na zachodzie, najlepszy wszędzie Belmondo i Diskret w utworze
follow. Mój człowiek KRET. Zatrzymuję się, myślę chwilę nad wejściem. To dla tych, którzy pytali, czy nawinę jeszcze. Na szczęście scena, a teraz to inne miejsce. Choć wokół pożar, jak na gifie z pieskiem. Follow-upy. Jak nie kumasz, to se wpisz, co to znaczy. Poświęć kilka chwil, to zobaczysz. Dziś zakładam nowy tee z logo Papyn. Trudno w to uwierzyć, ale kiedy nagrywam ten odcinek WTS-u, nie jest jeszcze pewne, czy Igrzyska Olimpijskie w Tokio się odbędą, a mają zacząć się w piątek, czyli jutro. Piszą o tym media, m.in. Onet. Wszystko jest oczywiście gotowe, zdecydowana większość uczestników, czyli sportowcy i ekipy, są na miejscu. A tu nagle organizatorzy spanikowali, bo w Japonii wzrosła liczba zakażeń. To znaczy w prawie 130-milionowym kraju pojawiło się ponad 3000 zakażeń dziennie. I jeśli olimpiada zostanie odwołana, to wszyscy ją na pewno zapamiętamy na długo. A jeśli się odbędzie, zawodnicy też jej długo nie zapomną, choćby z powodu restrykcyjnego regulaminu. Oto kilka jego zapisów. Zawodnicy nie mają prawa spędzać czasu z osobami innymi niż te, które podali w tak zwanym planie aktywności. Nie mogą pojawiać się na trybunach podczas rywalizacji w innych dyscyplinach. Nie ma też mowy o dopingowaniu, żadnego krzyczenia, klaskania czy gwizdania. Serio, ja wcale nie żartuję. W przypadku posiłków absolutnie konieczne jest zachowanie dystansu. Nie wolno spędzać na stołówce zbyt wiele czasu. Korzystający ze stołówek dzielić będą specjalnie zrobione pomieszczenia z pleksji. Maseczkę będzie można zdejmować jedynie na czas zawodów, treningów, jedzenia, picia, spania oraz wywiadów, które według specjalnej księgi zasad maksymalnie mogą trwać 90 sekund. W imieniu zawodników serdecznie dziękuję za możliwość jedzenia, picia i spania bez maseczek. Przyznawanie medali będzie się odbywać na odległość, a za nieprzestrzeganie obostrzeń związanych z dekoracją przewidziane są kary. W przypadku uścisku z wręczającym medal grożą sankcje finansowe, odebranie akredytacji w przypadku dziennikarzy i odebranie medali zawodnikom. Co ciekawe, organizatorzy po wielu miesiącach dyskusji postanowili jakiś czas temu, że nie ma obowiązku szczepień dla zawodników. Czyli z jednej strony absurdalne ograniczenia, z drugiej brak dość takiego, powiedziałbym, oczywistego rozwiązania. No i jeszcze zaskakujące jest to, że w kraju, który organizuje igrzyska, a wiadomo o tym od dawna, akcji szczepień nie można nazwać sukcesem. Dotychczas pełną dawką zaszczepiono tam niecałe 30 milionów obywateli, czyli niewiele ponad 23% populacji, a więc dużo słabiej to idzie w Japonii niż w Polsce. Tak, drodzy Państwo. Kolejny WTS już w niedzielę, a tymczasem zachęcam do zostawiania komentarzy, lajkowania mojego profilu na Facebooku, subskrybowania kanału na YouTubie oraz wsparcia WTS-u na Patronite. I przy okazji dla patronów oczywiście tym razem też mamy coś ekstra, coś specjalnego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!